Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji czytnika e-booków. Jest to czytnik marki BigMe. Dokładnie jest to model B1051C. Model wyposażony w ekran o przekątnej 10,3 cala i jest to ekran typu e-ink. Technologia e-ink jest to technologia, która tak naprawdę przypomina tradycyjny papier, co powoduje, że oczywiście mamy wrażenie, jakbyśmy czytali tutaj na tej zwykłym papierze, zwykłą książkę papierową. Oczywiście nie będę Wam teraz opowiadał o wszystkich zaletach technologii e-ink, ponieważ jest to temat na oddzielną recenzję. Natomiast zajmiemy się dzisiaj samym urządzeniem. Jeżeli chodzi o budowę i wykonanie, no to jak widzicie mamy tutaj wewnątrz ten ekran e-ink o przekątnej 10,3 cala. Mamy szerszą ramkę po lewej stronie, mamy też szerszą ramkę od góry tego czytnika. No i tutaj wąskie ramki już od dołu i po prawej stronie. Dlaczego tak jest? Po pierwsze dla wygody, ponieważ tutaj znacznie łatwiej nam będzie ten tablet trzymać, jeżeli będziemy mieć szerszą ramkę. Po drugie, w ramce są też umieszczone głośniki. I po trzecie, do takiego czytnika mamy też możliwość dokupienia dedykowanej klawiatury. W dalszej części recenzji pokażę Wam też taką klawiaturę, do której po prostu przypinamy ten czytnik za pomocą tych złącz, które znajdują się wewnątrz i wówczas, jeżeli to wszystko będzie w klawiaturze, to będzie pełniło taką rolę małego notebooka. Zobaczcie, jak cienki jest ten czytnik. On ma tutaj około 5 mm, bardzo cienka konstrukcja, natomiast bardzo solidnie, stabilnie wykonana. Tutaj się nic nie ugina, nic nie czeszczy. Jeżeli chodzi o jakieś elementy na obudowie, to mamy tutaj kamerę na tylnej części. Kamerę o rozdzielczości 5 megapikseli. Służącą głównie do skanowania dokumentów, ponieważ drugą funkcją, jaką może pełnić ten czytnik e-booków, jest funkcja notatnika cyfrowego. Tak więc za pomocą tego urządzenia możemy też robić notatki, przygotowywać różne prezentacje. Możemy też szkicować, rysować, malować na tym urządzeniu, tak więc zastosowanie jest bardzo szerokie. Z pozostałych elementów na tej górnej krawędzi mamy złącze USB typu C do ładowania baterii tego urządzenia. Następnie mamy tutaj przycisk Power, który również pełni funkcję czytnika linii papilarnych, czyli możemy biometrycznie zabezpieczyć to urządzenie i dane, które będzie przechowywało. I ostatni element, jaki znajdziemy na obudowie tego urządzenia, to jest gniazdo na karty microSD. Tu jest taka klasyczna kieszonka, jak w telefonach wysuwamy za pomocą szpilki i możemy umieścić wewnątrz kartę microSD, tak żeby rozszerzyć pamięć tego urządzenia. Jeżeli chodzi o parametry techniczne, to tak jak Wam już wspominałem, mamy tutaj ekran e-ink. Do dyspozycji mamy 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, którą możemy rozszerzyć jeszcze za pomocą karty microSD. Bateria o pojemności 3700 mAh, dwuzakresowe Wi-Fi pracujące w paśmie 2,4 jak i 5 GHz, no i oczywiście łączność Bluetooth 5.0. Całość zarządzana przez system Android w wersji 14. Jeżeli chodzi o zawartość zestawu, to oprócz tutaj tego czytnika e-booków w zestawie znajdziemy też rysik do obsługi tego czytnika. Mamy tutaj też specjalne pudełeczko, w którym zaraz zobaczycie znajdują się takie akcesoria jak przewód USB-C do ładowania tego czytnika. No i w tym małym pudełeczku mamy też tą igłę do kasetki, mamy tutaj końcówki zapasowe do rysika i w zestawie znajdziemy też etui na ten czytnik, etui magnetyczne. Tutaj zobaczcie, mamy specjalne wycięcie na kamerę. Teraz wystarczy, że po prostu ten czytnik tutaj umieścicie wewnątrz, on tu się przyciąga magnetycznie, jak widzicie. Trzyma się bardzo mocno, wycięcie tutaj z tyłu pasuje idealnie do kamery i po prostu zamykamy sobie to etui i mamy w pełni zabezpieczony ten czytnik. Jest tutaj też takie zapięcie magnetyczne, które możemy tutaj jeszcze dodatkowo zamontować. Możemy tutaj też sobie od razu wsunąć to pióro i jak widzicie tak cały zestaw wygląda.
Oczywiście po otwarciu automatycznie uruchamia nam się czytnik, tak więc to jest też fajna funkcja. Po zamknięciu czytnik zostanie wygaszony. Tak wygląda główny panel tego urządzenia. Może zaczniemy sobie od górnej belki, czyli tutaj od regulacji podświetlenia i tutaj ustawień obrazu tego urządzenia. Mamy kilka trybów: domyślny, magazyn, komiks, wideo, tryb niestandardowy. Możemy regulować sobie ręcznie kontrast, wzmocnienie wyrazistości, możemy jasność kolorów, częstotliwość tutaj pełnego odświeżania. To wszystko, jak widzicie, możemy sobie zmieniać we własnym zakresie. Następna rzecz, tutaj mamy kolejną okno. Mamy ostatnio otwarte aplikacje, czyli dokładnie tak jak w tablecie. Możemy sobie takie aplikacje przeglądać lub po prostu je bardzo łatwo pozamykać. Przechodzimy sobie dalej, czyli ustawienia. Jeżeli chodzi o ustawienia, to są ustawienia takie ogólne, tak jak w każdym systemie Android. Ustawienia sieci Wi-Fi, Bluetooth, zarządzanie tym piórem, definicja przycisków, które możemy sobie jeszcze wyświetlać na ekranie, czas uśpienia, opóźnienia itd. Oczywiście nie będę Wam tutaj tych wszystkich funkcji omawiał, ponieważ są to dość standardowe ustawienia. Możemy sobie na przykład ustawić hasło do urządzenia, możemy sobie tą biometrię ustawić jako zabezpieczenie, możemy sprawdzić aktualizację systemu, sprawdzić dziennik zdarzeń, informacje o urządzeniu. Po prawej stronie macie wypisany dokładnie model tego urządzenia, wersję oprogramowania, wersję systemu, jego adresy MAC, wersję Androida. Jak widzicie, to wszystko nam się zgadza. I informacje o procesorze. Procesor 8-rdzeniowy, taktowany zegarem 2,4 GHz, 6 GB pamięci RAM. Rozdzielczość w tym momencie 1860 na 2480. Ok, przechodzimy sobie dalej. Mamy tutaj kolejną belkę ściąganą z góry. Tutaj mamy szybkie ustawienia odnośnie sieci Wi-Fi, odnośnie Bluetooth i też mamy dostęp do kilku funkcji, takie jak zarządzanie dotykiem. Mamy też Miracasta, możemy sobie wysyłać obraz na jakieś nasze urządzenia zewnętrzne. Możemy robić rzuty ekranu, możemy podzielić ekran na połowę. Mamy tutaj zarządzanie pismem. Tak więc to wszystko, jak widzicie, wyciągnięte na ten główny pasek. Tu są dwa ekrany. Obrót, rotacja ekranu, zarządzanie energią, inwersja kolorów i zarządzanie tą pływającą kulką, którą będziecie mogli zobaczyć po prawej stronie ekranu. Oczywiście stąd możemy też bardzo łatwo zarządzać podświetleniem. Możemy takie podświetlenie wyłączyć. W tym momencie tutaj ekran pracuje bez podświetlenia. Podświetlenie dzień, podświetlenie noc, podświetlenie do czytania wieczorem w łóżku. Tak więc to jest osobne ustawienia. No i są też tutaj możliwości regulacji wszystkich tych parametrów ręcznie. Co ważne, na tej belce mamy regulację głośności, jeżeli chodzi o budowany głośnik, ponieważ nie ma regulacji mechanicznej, więc o tym też pamiętajcie. Mamy też tutaj u góry datę, no i tu jest standardowo poziom naładowania baterii, informacje o Wi-Fi i Bluetooth. I tutaj oczywiście mamy dostęp do tych wszystkich aplikacji, które są zainstalowane w naszym urządzeniu. Ja sobie doinstalowałem tylko ID64 i aplikację YouTube, żeby sprawdzić sobie dokładne parametry tego urządzenia. I tutaj, jak widzicie, rzeczywiście wszystko się zgadza. 6 GB pamięci RAM, procesor tutaj Mediateka 8-rdzeniowy, 6 rdzeni Cortex A55 i 2 rdzenie Cortex A78. Wyświetlacz, tutaj też macie rozdzielczości, mamy też informacje na temat tutaj DPI, więc tutaj wszystko wydaje mi się, że jest ok. Grafika Mali G68. Jeżeli chodzi o baterię, no to tutaj też 2769 mAh. Czujniki wbudowane w urządzenie to akcelerometr. I tutaj mamy też orientację w pionie w poziomie. Z aplikacji, które są zainstalowane w urządzeniu, mamy na przykład kalendarz, gdzie możemy sobie planować nasz dzień, możemy sobie ustawiać przypomnienia, notatki pod danymi. Mamy też budowany prosty tłumacz dokumentów, czyli możemy sobie skanować i tłumaczyć dokumenty na tym urządzeniu. To też pomaga szczególnie w pracach biznesowych. Mamy też budowaną sztuczną inteligencję, czyli czata BigMe GPT. Jest to coś podobnego do czata GPT, ale autorstwa BigMe. Czyli tutaj również będziecie mogli pytać go o różne rzeczy, korzystać z podpowiedzi, korzystać z jego możliwości.
Przeglądarka internetowa, dość klasyczna tutaj, jeżeli chodzi o przeglądarkę, tutaj nie ma jakichś niespodzianek. Jest to ta jakość papieru elektronicznego, czyli widzimy to dokładnie tak, jakby to było w jakiejś książce narysowane, napisane. To oczywiście ułatwia czytanie, oszczędza wzrok, oszczędza też energię. Natomiast no, jakościowo oczywiście nie jest to tak jak tutaj w tabletach, więc tutaj też o tym musicie pamiętać, że nie jest to tablet, nie jest to urządzenie do multimediów. Mamy tutaj też OneNote'a, mamy tutaj słownik, mamy tłumacza budowanego. Mamy też możliwość otwierania dokumentów biurowych poprzez aplikację WPS Office. No i możemy też edytować oczywiście zdjęcia, możemy to wszystko obrabiać. Zaraz Wam to jeszcze pokażę. Natomiast oczywiście główna funkcja czytnika to jest czytanie książek. I teraz jeżeli sobie na przykład tutaj przejdziemy do książek offline, no to zobaczcie, mamy tutaj kilka przykładowych książek. Jeżeli sobie otwieramy, czytamy jakąś książkę, mamy tutaj poziom przeczytania oczywiście na głównej okładce. Możemy ją otworzyć w dwóch czytnikach. I teraz zobaczcie, oczywiście klikając w ekran możemy przerzucać kolejne strony. Bardzo dobrze się czyta na tym ekranie, mamy dużą powierzchnię, duża wygoda czytania. Tak naprawdę dokładnie czytamy tak, jakbyśmy czytali papierową książkę. Tutaj nie ma praktycznie żadnej różnicy, z tym, że oczywiście możemy sobie ułatwić, powiększyć na przykład czcionkę, możemy sobie zmniejszyć czcionkę, tak więc tutaj jest pełna dowolność, dzięki czemu mamy większy komfort czytania niż w tradycyjnej książce. Mamy też to pióro, więc możemy też sobie na przykład podkreślać, zaznaczać jakieś informacje bezpośrednio w książce, w tekście i później do nich sobie wracać. To jest też fajna funkcjonalność. Oczywiście widzimy ilość stron książki, z ilu stron. Mamy tu na dole też zegarek, poziom naładowania baterii. Wychodzimy do głównego menu pociągając zawsze od tej lewej krawędzi do góry. Pociągając od prawej krawędzi do góry mamy odświeżenie ekranu. Możemy sobie też tutaj importować poprzez Wi-Fi książki. Możemy sobie też tutaj zarządzać funkcjami, czyli sortować je, ustawiać według nazw, według tutaj aktualizacji, styl wyświetlania, siatka i tak dalej. Więc mamy za tym pełną kontrolę. Oczywiście, jeżeli korzystacie z czytników Kindle, to oczywiście na tym czytniku też będziecie mogli zalogować na swoje konto i też pobierać i czytać sobie tej książki. Jak widzicie, wszystko tutaj będzie Wam bez problemu działało. Tak więc jak widzicie, jako czytnik e-booków to urządzenie naprawdę świetnie się sprawdza. Natomiast mamy też tą funkcję drugą, o której Wam wspominałem, czyli funkcję tej notatnika cyfrowego. I teraz zobaczcie, jeżeli sobie utworzymy na przykład notatki, nową notatkę, niech to będzie pusta karta, to zobaczcie, za pomocą tego pióra możemy sobie tutaj pisać bez problemu na tym czytniku, robić sobie jakieś tutaj notatki odręczne. Mamy pióro, następnie jest ołówek, mamy też pędzel, który już widzieliście, długopis, no i jest też zaznaczacz. Oczywiście dla każdej tej końcówki mamy możliwość po pierwsze ustalenia grubości pisaka, mamy możliwość ustalenia sobie też koloru, jakim będziemy chcieli pisać. Tak więc zobaczcie, teraz wybrałem sobie tutaj pióro w zielonym kolorze. Naprawdę świetnie się pisze za pomocą tego pióra. Nie potrzebujemy tu jakiegoś dużego nacisku. Tak naprawdę, jak widzicie, wszystko działa bardzo płynnie. Również jeżeli chodzi o ołówek, tutaj bardziej do jakiegoś szkicowania się nam może przydać. No i jeżeli chodzi o długopis, tutaj też, jak widzicie, może zrobimy sobie kolor teraz inny, niech będzie długopis w kolorze czarnym. Bardzo delikatnie, bardzo dobrze się tym pisze. Jeżeli chodzi o pisanie notatek, to mamy tutaj jeszcze jedną bardzo fajną rzecz. Mamy rozpoznawanie tekstu. Jeżeli sobie napiszemy, niech to będzie test, klikniemy w niego 2 razy, to jak widzicie tekst został zamieniony z ręcznego na drukowany. I to jest też fajna funkcja, którą możecie bardzo często wykorzystywać. Są oczywiście też dodatkowe funkcje, takie jak rysowanie kształtów, jak wypełnienie kolorem. Mamy też zarządzanie OCR-em. Mamy też zarządzanie gestami. Tutaj możemy te gesty sobie włączyć, wyłączyć.
Mamy szyfrowanie dokumentu, zmiana nazwy, tryb niestandardowy. Tak więc dużo fajnych funkcji, jeżeli chodzi o rysowanie, o pisanie notatek, o przygotowywanie jakiejś prezentacji na tym urządzeniu. Czytnik ma oczywiście funkcję automatycznego czyszczenia efektu ghostingu. To jest oczywiście wada ekranów e-ink, czyli pozostawanie na ekranu pozostałości z poprzednich naszych prac przez jakiś czas. I tutaj pomimo tej funkcji, jak widzicie, też na tej białej kartce widać, że tutaj niektóre nasze elementy są jeszcze lekko na tym ekranie widoczne. Tak więc ta funkcja anty-ghostingu jest, ale jak widzicie nie działa tak szybko i pewne tutaj elementy jeszcze nam się od razu nie usunęły. Zresztą nawet po przejściu teraz na główny ekran do centrum aplikacji widzimy nadal te efekty ghostingu, które pozostały na ekranie. One dopiero znikną za kilka chwil. I może Wam tu jeszcze pokażę X-Photo, czyli mamy edycję na przykład zdjęć. Jeżeli macie jakieś zdjęcia, tu mamy jakieś dwa przykładowe, które są wgrane, to zobaczcie, tak one wyglądają. Też wyglądają jak dokładnie rysunki na naszym tablecie. I tutaj również będziecie mogli sobie wybierać te pędzle, ołówki, pisaki i na przykład edytować sobie takie zdjęcia lub też po prostu sobie coś zaznaczać na tych zdjęciach, co będzie nam na przykład przydatne podczas prezentacji. I taką prezentację po edycji oczywiście możemy sobie zapisać na urządzeniu czy też na jakimś nośniku zewnętrznym. I teraz jak widzicie po kilku chwilach ekran tutaj już jest idealnie wyczyszczony, mamy tylko ikonki na ekranie, czyli ta funkcja czyszczenia efektu ghostingu jak widać tutaj zadziałała i możemy dalej sobie spokojnie na tym urządzeniu pracować. Do czytnika możecie dokupić sobie też taki zestaw klawiatura z etui. Jest to bardziej rozbudowane etui, które jak widzicie jest też klawiaturą, jest też tutaj gładzik do tego zestawu. I też tutaj mamy te piny, które już Wam pokazywałem na samym czytniku. Teraz wystarczy tutaj umieścić czytnik w tym etui. I zobaczcie, mamy teraz takiego mini notebooka. Oczywiście to etui tutaj jest łamane, możemy zrobić z niego podstawkę w ten sposób. No i teraz po podłączeniu klawiatury weźmy sobie na przykład jakąś dowolną aplikację. Niech to będzie ten BigMe Chat. I teraz tutaj możemy oczywiście wprowadzać sobie już tekst bezpośrednio z klawiatury. Mamy też klawisze funkcyjne, czyli możemy zarządzać podświetleniem tutaj tego naszego ekranu. Mamy przyciski do regulacji dźwięku, ale na chwilę obecną, jak widzicie, one nie działają. Możliwość uśpienia, zablokowania urządzenia. Klawiaturka dość wygodna, jeżeli chodzi o pisanie. Fajny skok klawiszy. Wydaje mi się, że powinno się całkiem nieźle na niej pisać. Oczywiście, jeżeli lubicie obsługę gładzika, myszki, to również tutaj będziecie mieli taką możliwość. Funkcją, która może Wam się przydać jeszcze przy przygotowywaniu notatek, to mamy możliwość zamiany tekstu mówionego na tekst pisany. I teraz mamy tutaj funkcję mikrofonu, nasłuchiwanie. Zapisz naszą rozmowę w formie pisemnej. No i jak widzicie, mamy tutaj zapisany w formie pisemnej tekst, który wypowiedzieliśmy, czyli również taka forma przygotowywania, sporządzania notatek może być dla Was przydatna. No i na koniec jeszcze Wam pokażę jakość dźwięku w głośnikach tego urządzenia. Tutaj posłużymy się YouTube'em, ponieważ akurat nie mam żadnego audiobooka. Natomiast jeżeli macie jakieś audiobooki, to możecie oczywiście je też odsłuchiwać za pomocą tego urządzenia. Jakość dźwięku jest następująca. To jest maksymalna siła dźwięku. Ok, i to by na dzisiaj było tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję czytnika e-booków BigMe B1051C. Jak widzieliście, mamy tu do czynienia ze świetnie wykonanym urządzeniem. Metalowa obudowa, bardzo cienka, bardzo lekka, bardzo solidna, stabilna.
Do tego oczywiście otrzymujemy bardzo duży ekran e-ink o przekątnej aż 10,3 cala, co jak widzieliście pozwala nam na bardzo komfortowe czytanie wszelkiego rodzaju e-booków. Mamy tutaj tę technologię elektronicznego papieru, więc praktycznie ta jakość jest dokładnie taka, jakbyśmy czytali papierową książkę. Dodatkowym atutem tego czytnika jest właśnie funkcja elektronicznego notesu, którą Wam pokazywałem, czyli bardzo łatwe pisanie, przygotowywanie materiałów, prezentacji itd. W zestawie dobrze działające pióro, jak widzieliście, pracujące bardzo precyzyjnie. Mamy też możliwość zamiany tekstu pisanego odręcznie, czy też dyktowanego na tekst drukowany. To też bardzo ułatwia przygotowanie wszelkiego rodzaju notatek, prezentacji. Tak więc no, wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawe urządzenie, szczególnie w biznesie oraz oczywiście dla studentów, którzy potrzebują lekkie, praktyczne, przenośne urządzenie, które będzie pełniło zarówno rolę notatnika, jak również rolę czytnika książek, e-booków, czy też odtwarzania na przykład audiobooków na tym urządzeniu, ponieważ takie możliwości też tutaj się znajdują. Dostęp do sklepu Google Play, możliwość instalowania dowolnych aplikacji ze sklepu, możliwość korzystania z przeglądarki internetowej, z aplikacji multimedialnych. Tak więc jak widzicie, bardzo wszechstronne urządzenie, które możecie dodatkowo rozbudować o taką klawiaturę zewnętrzną. Linki zarówno do czytnika e-booków, jak i do klawiatury znajdziecie bezpośrednio pod filmem. Ja się z Wami dzisiaj już żegnam. Jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. No i zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!